Jestem właśnie w Ekwadorze. Przyjechałam tutaj na zaproszenie Amazon Cruises, jedynej takiej firmy w regionie, która oferuje luksusowe rejsy statkiem po amazońskim lesie deszczowym. Przez najbliższy tydzień będę spływać na Po River do rzeczem Amazonii, od Ekwadoru aż po Peru, codziennie eksplorując inne tereny amazońskiego lasu deszczowego. Będzie mnóstwo atrakcji, będą fascynujący ludzie i będzie naprawdę przeogromna, fascynująca przyroda. Zostańcie ze mną i ruszamy w podróż. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Witajcie na jednym ze statków Amazon Cruise, a konkretnie statku Manatee. Pewnie zastanawiacie się, jak wygląda życie na statku. Zacznijmy od tego, jak wyglądają pokoje. Mój na ten rejs nazywa się Pink Dolphin, tak jak delfiny, które można spotkać w Amazonii. Zapraszam. To mój pokój na najbliższy tydzień. Przestronne łóżko, biurko do home office i najlepsze, widok i prywatny balkon. A teraz najważniejsze, bo pewnie zastanawiacie się, jak wygląda łazienka na statkach. I tu Was zaskoczę, bo jest większa niż w większości hoteli. W mojej nie tylko jest prysznic, ale i wanna z jacuzzi z widokiem na Amazonię. No nie wiem, czy może być coś lepszego w kontekście tak luksusowego rejsu w sercu dzikiej przyrody. Pokażę Wam teraz kilka miejsc na statku, żebyście mieli wyobrażenie, jak wygląda taki rejs. Zaczniemy od części wspólnej, czyli salonu oraz baru i tarasu z widokiem. A teraz jesteśmy na ostatnim piętrze, na którym można się opalać, ale przede wszystkim znajduje się tutaj jacuzzi. Jacuzzi w sercu amazońskiej dżungli. Czy może być lepiej? A tutaj mamy kabinę pani kapitan, która zarządza tym statkiem Manatee. Proszę bardzo, to są poważne rzeczy się dzieją. I lecimy dalej, do pokoju odpoczynku i discovery. I teraz najważniejsze, czyli kuchnia i jadalnia.
Idą właśnie na śniadanie na statku Manatee. Jest godzina 6:30 rano. Tutaj w Amazonie dzień zaczyna się bardzo wcześnie, przed wschodem słońca, bo jest wtedy chłodniej, jest lepsze światło, jest lepsza pogoda. I wszyscy chcą zacząć zwiedzać przed południem, zanim zacznie się skwar i duchota. Także ruszamy na śniadanie, a potem na kolejny dzień przygód w Amazonii. Śniadanie na statku jest w formie bufetu i mogłoby się wydawać, że płynąc przez Amazonię będzie to bardzo rustykalne i skromne śniadanie i nic bardziej mylnego. Śniadania są naprawdę na full wypasie. Idziemy dzisiaj odwiedzić lokalne plemię tutaj w Amazonii. Dzisiaj będzie dzień bardziej skoncentrowany na kulturze i na poznawaniu ludzi mieszkających w Amazonii. Przepiękny przykład tak zwanego jumping stick. Skaczący patyczek. Jumping stick. A tu są owoce kakaowca. Rosną w ten sposób. Praktycznie wyrasta z pnia gotowy owoc. Takie owoce suszy się potem na słońcu około 25 dni i dopiero potem ściera na masę, dodając cukier lub nie, w zależności od tego, czy chcecie słodką czekoladę, czy też 100% gorzką. To jest gniazdo termitów. Bardzo twarda konstrukcja. I niektóre plemiona używają termitów, żeby skamuflować się podczas polowań. Bo zwierzęta bardzo dobrze rozróżniają zapach ludzki, więc się chowają w czasie polowania i trudno się do nich dostać. Ale jeśli weźmie się termity i rozsmaruje się na skórze, to gasi to zapach ludzkiej skóry i wtedy łatwiej jest polować na zwierzęta w dżungli w nocy. Drzewo kapokowe, święte drzewo w Amazonii i największe i służy do komunikowania się pomiędzy różnymi plemionami. Miejscowi mają specjalne laseczki, którymi stukają w pień. Dźwięk rozchodzi się dalej do korzeni, do kolejnych drzew kapokowych takim systemem sygnałów i do kolejnych i w ten sposób inne plemiona w innych częściach lasu słyszą dźwięki. To jest rodzaj komunikacji, taki telefon. Jestem właśnie w wiosce Sequoia Community. To jest bardzo mała społeczność, która liczy tylko 8 rodzin i 64 osoby i mieszkają tutaj na terenach Amazonii, bardzo blisko rzeki. Też często się przenoszą ze względu na zmiany pogody i na wpływy, które tutaj występują i zalewają przybrzeżne tereny. To właściwie jest nowa wioska, która powstała kilka tygodni temu, ponieważ poprzednio została zalana przez zbierającą wodę rzeki. Te domy są stosunkowo nowe. They only use 1 hectare, for their farming. Wszystko to wygląda bardzo rustykalnie, natomiast jest tutaj podłączona satelita i jest normalnie telewizja. Nawet na końcu świata nie ma życia bez telewizji.
środku Amazonii muszą lecieć telenowele. A tak wygląda stacja strażników tutaj w Yasuni Park. Jest przystań, jest miejsce noclegowe oraz stacja, w której znajdują się żółwie, w której przygotowuje się notatki i pracuje się w ciągu dnia. Żółwie rzeczne tutaj w Amazonii składają jaja 2 razy do roku, albo w grudniu, albo w sierpniu, w zależności od warunków, od tego, czy mają wystarczającą ilość pożywienia, od stanu zdrowia, więc jest to rzeczywiście data ruchoma. Jedną z ról strażnika tutaj w Amazonii jest to, żeby zbierać te jaja i chronić je, tą tak naprawdę niewielką populację, przed zagrożeniami, przed innymi gatunkami, przed tym, żeby zostały zjedzone, zanim wyklują się z nich malutkie żółwie. I te zebrane jaja przynosi na stację i czeka, aż małe żółwiki wyklują się tutaj na miejscu. I tutaj mamy przykład takich maleńkich żółwików. Chodź, malutki. To jest przykład 2-dniowego żółwia. Jest tak malutki. Jak widzicie, ma tutaj jeszcze taki niewytarty element skorupki, dlatego znajduje się na piachu, żeby przez najbliższe dni mógł sobie wytrzeć tą skorupę od dołu. Zgadnijcie, kto będzie łowił piranie w Amazonii. Yummy. Wykorzystamy tego momentu. Dzisiaj jestem bardzo profesjonalna i mam profesjonalną wędkę. I łowię piranie. Trzeba wpaść na 3 metry w dół. No i licznie to się złapie, a jak się złapie, to ciągnąć, więc generalnie specjalnie. Who's the lucky one? Złapałam liścia przed chwilą. Dzisiaj płyniemy do jeziora Panacosia. To jest jezioro, które słynie z tego, że znajdują się w nim piranie. Najpierw czeka nas 1,5 godziny płynięcia kanu, a potem jeszcze kajakami i za jakieś 2,5 godziny powinniśmy dotrzeć do tego jeziora. Można w nim też pływać, więc jest to atrakcja dla odważnych. Od 2 godzin pływam po Napo River w poszukiwaniu endemicznych gatunków ptaków. W całym tym regionie znajduje się ponad 600 różnych gatunków ptaków i widziałam ich naprawdę kilka niesamowitych. Także dzisiaj jest polowanie z obiektywem. Zatrzymaliśmy się teraz w dżungli na lunch, a potem ruszamy na spacer. Mam specjalne gumiaki, jestem dobrze przygotowana. I ruszamy w środek dżungli, żeby zobaczyć, czy znajdziemy więcej zwierząt. Mam sobie kawę, także wybaczcie, że piję, oprowadzając Was po tutejszej wioseczce, w której można zostać. To są takie domki ze strzechą, gdzie turyści mogą nocować. Jest bardzo rustykalnie, no ale jest się w środku, w sercu, w Amazonii, więc coś za coś. Zobaczcie, jak będą pokoje. Wbijemy się tutaj. Akurat nikogo nie ma. Łóżka, coś a la szafa. Najmniej ważne, ale jest. Jest nawet szafka nocna. No słuchajcie, nie jest źle. No i zobaczcie na dach. Mega. Wszystko przykryte prawdziwą taką amazońską strzechą z liści. Super, super. Passion fruit. Prosto w dżungli. Z takimi ziarenkami galaretowatymi. Super. W amazońskiej dżungli chciałabym powiedzieć, że w miejscu, w którym nikogo wcześniej nie było, ale nie jest to prawdą. Jak widzicie, tutaj jest ścieżka i to jest ścieżka zrobiona przez miejscowe plemiona, które wcześniej polowały na tych terenach, na zwierzęta, na ptaki. Teraz tego już nie robią, bo jest to zakazane w tym rejonie, ale ścieżka została.
No i dzięki temu można się poruszać bez maczety, a jednak doświadczając bardzo gęstej przyrody wokół. A to jest orzech, który się nazywa tagła. Jest tak twardy jak kamień, ma białe, bardzo twarde wnętrze i bardzo często robi się z niego biżuterię. Żeby go otworzyć i przeciąć na pół, potrzebna jest maczeta i odpowiednia ilość siły. What they were looking for. You know that story, right? They were looking for. A to jest sznurek zrobiony z rośliny rosnącej wszędzie tutaj w Amazonii. Można zrobić w ciągu kilku minut tak, zobaczcie, twardą i mocną nić, która potem się nadaje do wędkowania, a miejscowe kobiety robią też piękną biżuterię, potem farbując ją i dodając koraliki. Także przyroda ma wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do przetrwania. A to jest amazoński cynamon. Spodziewalibyście się, że to wygląda w ten sposób? Pachnie jak cynamon i This big footprint, not recently, but smakuje jak cynamon. a while ago. A to jest krwawe drzewo, Blood Tree, chyba tak to pan nazwał, że mi się nie pomyliła. Wiecie, te tłumaczenia po angielsku nie są doskonałe. W każdym razie przecina się maczetą. Jak widzicie, kolor żywicy w środku jest czerwony jak krew. I to jest główna One of the roślina lecznicza tutaj, której używają miejscowi. Na przykład jeśli są oparzenia albo rany, wciera się to w skórę. Pocierając, zmienia się to w biały krem. Spójrzcie. I taki biały krem zostawia się do wchłonięcia i to bardzo szybko goi rany. Natura ma absolutnie wszystko i czasami zapominamy, mając tą zachodnią medycynę, jak wspaniałe rzeczy kryją się wokół nas i jak bardzo przyroda wokół potrafi nas uleczyć w naturalny sposób. Jest Tailless Scorpion. tawa palm Całkowicie niegroźne stworzonko. two pieces. This Pokaż się ładnie wszystkim. Cześć malutki. right. Czy wy to widzicie? Pływam po Amazonii. A tu wszędzie latają kolorowe papugi. Jesteśmy w raju. Jestem właśnie w chronionym obszarze Amazonii, w którym zakazana jest wycinka drzew, a moim celem na dzisiaj jest zobaczenie siedliska papug, które tutaj w okolicy mają swoje miejsce i na ścianie z gliny budują swoje gniazda. Podobno jest to widok absolutnie spektakularny. To naprawdę niezwykłe miejsce w ekwadorskiej dżungli, bo daje możliwość obserwowania z niesamowicie bliskiej odległości, tak naprawdę kilku metrów, 9 rodzajów różnych kolorowych papug, które przylatują tutaj specjalnie, żeby pożywić się gliną, która znajduje się w tym zagłębieniu. A wynika to z tego, że rośliny i ziarna, które spożywają na co dzień, mają toksyczne substancje, które im szkodzą, ale papugi nauczyły się neutralizować te substancje, jedząc glinę właśnie tutaj z tego źródła. Przed chwilą był tutaj prawdziwy spektakl, było około 30 kolorowych makao, które robiły sobie wielką glinową ucztę. I przyznam wam, że jest to miejsce niespotykane nigdzie indziej, bo na ogół ptaki bardzo trudno jest zobaczyć z bliskiej odległości.
Co serwuje się na statku płynącym przez Amazonię? Dzisiaj na kolację podano carpaccio z ośmiornicy, na danie główne grillowany stek ze szparagami, a na deser dyniowy sernik. I do tego oczywiście ogromny wybór win. Jestem. Nie wolno tu krzyczeć, bo są ptaki. Zobaczcie, jaki jest widok na Amazonię wokół. Wow, 45 metrów. Właśnie zaserwowano nam szampana na szczycie wieży obserwacyjnej w sercu Amazonii. Czy może być coś piękniejszego? Idealne połączenie luksusu i przygody. Za piękne chwile i koniec idealnego wyjazdu. Jestem w Ekwadorze, jak w mojej łazience oprócz ogromnego prysznica z gorącą wodą jest też... Jestem właśnie w Ekwadorze. Przyleciałam tutaj na zaproszenie jedynej takiej odrobienia luksusu w centrum Zielonego Lasu. W najbliższy tydzień będę spływać aż od Ekwadoru po Peru. Nic bardziej mylnego. Śniadania są naprawdę na full wypasie. Nie, ja... Patrzcie, jak wędkuję. Jaki wędkarz?